Cześć, w ten pochmurny dzień jadę właśnie po lekarstwo, które pomoże mi się rozchmurzyć. Jakiś czas temu napisał do mnie Kacper, który jest widzem mojego kanału i który pracuje w salonie Suzuki Mototrip Kraków. Zaproponował, czy nie chciałbym przetestować któregoś z ich motocykli, a ja zapytałem, czy mogę wybrać dowolny. Odpowiedzi pewnie się domyślacie, a ja sam nad wyborem nie zastanawiałem się długo. Zawsze marzyłem, żeby przejechać się Hayabuzą, motocyklem legendą, jakby nie patrzeć. Wprawdzie legendę tę zbudowała pierwsza generacja tego modelu wprowadzona na rynek w 1999 roku, stając się najszybszym motocyklem na świecie przekraczającym barierę 300 km na godzinę, który przy okazji można było normalnie użytkować na publicznych drogach. Od tego czasu minęło 25 lat, a Suzuki opowiada nam tę legendę już po raz trzeci, za każdym razem dopracowując poszczególne wątki, by była jeszcze bardziej wciągająca. Salon motocyklowy Suzuki, pod który właśnie podjeżdżam, w dniu nagrania przenosił się w nowe miejsce i obecnie znajduje się na ulicy Częstochowskiej w Modlnicy. Więc jak coś, to szukajcie tam. Tutaj na pułkownika Dąbka są obecnie tylko samochody tej marki. A oto czarnula, którą mam dziś do dyspozycji na cały dzień. Hayabusa trzeciej generacji z bieżącego 2024 roku. No jest to motocykl, który powoduje szybsze bicie serca już gdy się na niego patrzy. A jak dodać do tego świadomość, że za chwilę naciśniesz przycisk startera, obudzisz silnik o pojemności ponad 1300 cm3, dysponujący mocą 190 koni mechanicznych i odjedziesz, to już w ogóle. Tylko pogoda póki co taka sobie, ale później będzie lepiej. I już jest lepiej. Jak mi brakowało tej pozycji. Teraz, gdy ruszyłem, uświadomiłem sobie jak bardzo, mimo że do sportowych motocykli nie chcę już wracać. I kolejna myśl, jak ten silnik jest kulturalny. Nawet jak na rzędową czwórkę, bo nie każde motocyklowe R4 tak aksamitnie wstaje od najniższych obrotów. Dla tych, którzy nie wiedzą, to miałem kiedyś Yamaha R1, model RN12, ale po kilku latach zmęczyły mnie już te niewygody bezkompromisowego sporta i mimo, że uwielbiałem ten motocykl, to zmieniłem na Nakeda, a później na turystyka, którym jeżdżę obecnie. Wspominam o tym, bo pewnie jakieś tam nawiązania do R1 się pojawią. Trasę, jaką zaplanowałem na dziś, mam w głowie, bo na tej kierownicy nie znalazłem wystarczająco miejsca, by założyć uchwyt na telefon z nawigacją. Wybrałem drogi, które znam dobrze na pamięć i na których dobrze czuję się na moim RT-ku, także będzie trochę takich bardziej bocznych, górskich, wąskich odcinków z ciasnymi zakrętami. Ale najpierw muszę do nich dojechać. W tym celu skorzystam z Zakopianki, która wydaje się być środowiskiem naturalnym dla tego motocykla. Na autostradzie, na którą właśnie wjeżdżam, hajka z pewnością równie dobrze by się spisywała, ale jednak autostrada wieje nudą, więc to tylko tak na chwilę. Wieje też mocno po kasku, ale gdy się pochylimy, przestaje i w ogóle nie czuć prędkości, jak na typowym mocnym sporcie. 2 paczki można lecieć tak na lajcie bez większych emocji. Generalnie sam fakt posiadania takiego motocykla to dla mnie jasny przekaz dla otoczenia, że ograniczeń prędkości nie traktujemy poważnie, tak delikatnie mówiąc. Bo tego typu motocyklami nie da się jeździć wolno, to znaczy jest to pewien paradoks, bo jest to możliwe, ale się nie da. No bądźmy realistami, nie kupuje się nowego PlayStation, żeby grać na nim w pasjansa. Każdy motocyklista dobrze wie, że jazda motocyklem ma pozytywny wpływ na nasz organizm, co dowodzą też badania naukowe. Poziom kortyzolu, czyli tak zwanego hormonu stresu, znacząco spada, wzrasta poziom endorfin, zwiększa się nasze skupienie i tak dalej. Ale gdy masz do dyspozycji 190 koni mechanicznych i uwalniasz je jednym ruchem dłoni, to już możemy mówić o prawdziwym wyrzucie endorfin.
takich momentach myślę, że słowa słynnego utworu Krystyny Prońko były właśnie o tym. Jesteś lekiem na całe zło. Jesteś gwiazdą w ciemności, mistrzem świata radości. No, w końcu mówiłem na początku filmu, że jadę po lekarstwo na ten pochmurny dzień. No i w korkach tak wąski motocykl oczywiście radzi sobie doskonale, ale ograniczony promień skrętu czasami może doskwierać. Odzwyczaiłem się od tego, że manewry trzeba bardziej planować. Mimo wszystko stać razem z samochodami nie będziemy. Doceniam Suzuki za to, że obecny model Hayabuzy tak bardzo nawiązuje do poprzednich generacji, nie tylko wyglądem zewnętrznym, ale również pięknym zestawem analogowych wskaźników, z którego nie zrezygnowano na rzecz dużego wyświetlacza. Widok tak szybko przemieszczającej się wskazówki prędkościomierza przy odkręcaniu to coś pięknego i dziś już niespotykanego. Niestety na nagraniu tego nie widać, bo powstało jakieś dziwne rozmycie w tym miejscu. Zapewne to jakaś wada optyczna obiektywu. Ten zestaw wskaźników Hayabuzy to na przestrzeni 3 generacji zaledwie subtelna ewolucja, gdzie układ zegarów w ogóle się nie zmieniał. Jedynie rozbudowano tylko tą cyfrową środkową część. I chwała im za to, mimo że gdy jedziemy szybko, to prędkość ciężko odczytać z precyzją, tak jak możemy to zrobić mając cyfrowy wyświetlacz i to w ułamku sekundy. Tutaj taki krótki rzut okiem da nam jedynie informację, że jedziemy jakoś pomiędzy 180 a 200 i tyle. I to pod warunkiem, że już obyliśmy się z motocyklem i znamy na pamięć wyskalowanie tarczy. Ale umówmy się, w przypadku Hayabuzy to nie jest wada, a cecha. Na Zakopiance Hajka sprawuje się rewelacyjnie. To idealny motocykl do szybkiej teleportacji z Krakowa do Zakopanego i to przy w miarę wygodnej pozycji, bo nie czuje się tu tak poskładany jak scyzoryk jak na typowym litrowym sporcie. Zjeżdżam na Nowy Targ, gdzie czeka mnie przejazd przez miasto, a później już pognam prosto na Łapszankę i dalej na Słowację. Droga niebawem zacznie robić się coraz bardziej wąska i siłą rzeczy nie uniknę porównań do turystycznego BMW R1200 RT, którym często po takich właśnie bocznych odcinkach jeżdżę i który zaskakuje swoją zwinnością, mimo że na takiego nie wygląda. I tak, wiem, że porównywanie turystyka do sporta nie ma większego sensu, dlatego traktujcie to jako ciekawostkę i nic poza tym. Ale z drugiej strony przecież o Hayabuzie tak się też przyjęło mówić, że nie jest to motocykl wybitnie sportowy, a raczej do sportowej turystyki. No powiem szczerze, że jak słyszę połączenie tych dwóch słów, Hayabuza i turystyka, to robię minę jak z tego gifu, który dostaję od mojej dziewczyny, gdy wyślę jej jakiegoś głupiego mema, z którego tylko ja się śmieję. Bo w końcu jak bardzo turystyczny może być motocykl, którego sam jego producent za takiego nie uznaje. Suzuki nie oferuje go z kuframi czy jakimiś rozwiązaniami umożliwiającymi montaż takowych. Nawet w oficjalnej ofercie pozycjonuje go jako Ultimate Sport. Ale wiem, że się da, wiem, że dla niektórych nie stanowi problemu, by nawet najbardziej radykalnym sportem pojechać do Afryki. Mimo wszystko są to wyjątki i z mojej strony wielki szacun za coś takiego, ja bym się nie odważył. Jeśli ktoś nie wyobraża sobie podróży na innym motocyklu jak typowy ścigacz, to nie mam absolutnie zamiaru tego krytykować. Mnie najbardziej ciekawi, co Hayabusa potrafi jako taki weekendowy funbike, ale też spróbuję odpowiedzieć sam sobie, dla kogo tak naprawdę jest ten motocykl. I jak zwykle będzie to po prostu, teraz słowo klucz, moja subiektywna opinia. A co do tych porównań, to ciekawostka numer 1. Jak myślicie, który motocykl jest cięższy, Hayabusa czy mój turystyczny RT? Tak, zgadza się, Hajka jest cięższa. Jeśli porównać masę całkowitą podstawowych modeli, to RT jest o 5 kg lżejszy. Ale w RT lista wyposażenia dodatkowego jest na tyle długa, że każdy dobrze skonfigurowany egzemplarz będzie cięższy niż taka Hayabusa z wszystkimi dodatkami, których tutaj nie ma za wiele. Poza tym tej masy w Suzuki w ogóle nie czuć, nawet na postoju. Motocykl jest niski i jak każdego sporta tego również łatwo utrzymać.
A gdy już ruszymy, to mocny silnik rozpędza te 264 kg z taką lekkością, jakby ważył połowę mniej. Moc 190 koni to jedno, ale 150 Nm też robi swoje. Co do wyposażenia standardowego, to mamy tu reflektor w technologii LED, ABS, który dostosowuje swoje działanie do kąta pochylenia w zakręcie, mamy też kontrolę trakcji z regulacją intensywności, system zapobiegający wheelie, oczywiście można wyłączyć. Jest też asystent startu, automatyczny hamulec zapobiegający staczaniu się motocykla przy ruszaniu na wzniesieniu, jest oczywiście quick shifter działający w górę i w dół, jest tempomat, a także ogranicznik prędkości, który w tym motocyklu może pomóc zachować nam prawo jazdy na dłużej, zwłaszcza jeśli dokucza nam zespół niespokojnego nadgarstka. System ten nie pozwoli przekroczyć określonej prędkości, przykładowo ustawiamy 70 i więcej nie pojedziemy. Motocykl można też doposażyć w grzane manetki i wydecha Krapowicz. Egzemplarz, którym jadę, posiada seryjny układ wydechowy i już po pierwszych kilometrach stwierdziłem, że brzmi on zdecydowanie za cicho. Zjeżdżam właśnie z Łapszanki do słowackiej wsi Osturnia. Dobrze znam te drogi, a swoim ertekiem można powiedzieć, że wjeżdżam tu zawsze jak król, z wyprostowaną pozycją, wygodnie podziwiając krajobraz. Ale pchając się tu motocyklem, którego pierwotnym założeniem było przekraczać barierę 300 km na godzinę, myślałem, że będę się tu czuł, jakbym zabłądził. Jednak wcale tak nie jest, nie czuję się na takiej drodze ani dziwnie, ani też się tu nie męczę. Zawieszenie nie jest twarde jak beton, motocykl nie podskakuje jak piłka na każdym wybrzuszeniu nawierzchni, jedynie ta pochylona pozycja sprawia, że krajobraz podziwiam tak trochę z podełba, ale naprawdę jest nieźle. To, że silnik pracuje wyjątkowo kulturalnie, już mówiłem, ale praca quickshiftera zasługuje na osobne wyróżnienie, mistrzostwo po prostu. Jeszcze do tego wrócę, bo teraz odbijam w ustronne miejsce i rzucimy okiem kamery na sylwetkę tego bandziora. To nie jest wątły Japończyk, co chodził na pilates i jadł sushi. Ten pakował na siłowni i wciągał solidne porcje kurczaka. Ta napompowana sylwetka to identyfikator wizualny Hayabuzy począwszy od pierwszej generacji. Cieszę się, że otrzymałem wersję w czarnym malowaniu, które podoba mi się najbardziej. Wygląda jak taki Batmobil z Dalekiego Wschodu. Uwielbiam te wielkie skrzela po bokach i dwa potężne wydechy, które idealnie dopełniają całość. Niestety w ogóle nie brzmią, bardziej słychać sam silnik niż wydechy, więc będąc właścicielem takiej hajki, pierwsze co bym zrobił, to oddał te tłumiki do kogoś, kto przerobiłby je odpowiednio, żeby wydobyć trochę niskiego pomruku, ale koniecznie z zachowaniem oryginalnego wyglądu. Ewentualnie rozważył wybór opcjonalnych akrapów. I wiem, że tak duże puszki, jak i ogólnie cały wygląd Hayabuzy nie każdemu przypada do gustu, ale ja akurat lubię taką lekko osobliwą, ale zarazem męską stylistykę, która niekoniecznie wpasowuje się w ogólnie przyjęte kanony piękna, ale wyróżnia się. Dlatego też bardzo lubię wygląd GS-ów z tymi charakterystycznymi asymetrycznymi reflektorami, czy też modelu K1300R. Tak samo nowy Triumph Rocket, czy ostatnia Honda Valkyrie. To są motocykle, które wyglądem mnie kupują. No mogę tak gapić się na nią godzinami z ogromną przyjemnością. Ale że jeszcze dziś przed zamknięciem salonu muszę ją zwrócić, to szkoda czasu, by tak tylko patrzeć. Ruszajmy zatem. Dobra, zróbmy jeszcze szybki soundcheck.
Przejeżdżam przez miejsce nazywane żywym skansenem Słowacji. To wieś Osturnia. Stali widzowie na pewno kojarzą te zabytkowe chaty z innych moich filmów. Mam wrażenie, że Hayabusa do tej scenerii pasuje niczym Ferrari w kultowym teledysku Donatana. Przy okazji odkrywam, że Hajkę całkiem przyjemnie użytkuje się w takich warunkach, gdy nie ma przestrzeni na wykorzystywanie jej pełnej mocy i po prostu jedziemy sobie spokojnie. Duży piec i spory moment obrotowy sprawiają, że z silnika przyjemnie korzysta się również w niskim zakresie obrotów. No nie mogłem sobie odpuścić, żeby na takim tlenie cyknąć kilku fotek. Te oraz inne, które wykonałem bohaterce dzisiejszego odcinka, już dużo wcześniej mogliście zobaczyć na moim Instagramie, także zapraszam do obserwowania również tam. Link do mojego profilu znajdziecie w opisie pod filmem. Chyba największym potwierdzeniem legendy tego motocykla jest już sama siła nazwy Hayabusa, która w świecie motoryzacji jest bez wątpienia jedną z najbardziej rozpoznawalnych. Jeśli powiesz Suzuki GSX 1300R, to przypuszczam, że nawet spora część motocyklistów nie będzie wiedziała, o który model dokładnie chodzi. Ale używając nazwy Hayabusa już nie będzie wątpliwości. Mało tego, obstawiam, że ciężko będzie znaleźć jakiegokolwiek faceta, który nie będzie wiedział, co to jest Hayabusa. No, może i gdzieś taki istnieje, ale ja nie mam takich znajomych. Słowo Hayabusa na pewno nie będzie też obce dla doświadczonego ornitologa, bo to nic innego jak sokół wędrowny w języku japońskim. Hayabusa. A motocykl Suzuki nawiązuje do niego też kolorami w niektórych wersjach malowania. Sokół wędrowny to nie tylko najszybszy drapieżny ptak, ale też najszybsze zwierzę na świecie. Swoją ofiarę atakuje spadając na nią lotem nurkowym, osiągając przy tym prędkość powyżej 300 km na godzinę. Według niektórych źródeł może ona dochodzić do 350, a nawet 400 km na godzinę. I te powyższe informacje my motocykliści oczywiście doskonale znamy, powtarzane są niemal w każdym materiale o Hajce i w sumie nie pozostawiają żadnych wątpliwości, dlaczego takiej właśnie nazwy użyło Suzuki dla najszybszego wówczas motocykla. Ale jest jeszcze jeden taki mniej oficjalny powód. Bowiem sokół wędrowny, czyli japońska Hayabusa, to drapieżnik polujący na niewielkie ptaki, takie jak na przykład gołębie, wrony, szpaki czy też kosy. A kos w języku angielskim to nic innego jak blackbird. Ci wszyscy dobrze zaznajomieni z motocyklami z lat 90. już pewnie się domyślają, o co chodzi. W 1999 roku, gdy Suzuki prezentowało swój flagowy model, największym konkurentem dla Hayabusy była Honda CBR 1100XX Blackbird. Był to wtedy najszybszy motocykl seryjny, który został pożarty przez Hayabusę. Niczym w królestwie zwierząt kos pożerany jest przez sokoła wędrownego. Hayabusa nie dość, że zrzuciła Hondę z podium, to zrobiła to z rozmachem, zapisując się w historii jako ten pierwszy drogowy motocykl, który przebił barierę 300 km na godzinę, a potrafił osiągnąć nawet 312. Natomiast prędkość maksymalna Hondy Blackbird wynosiła wtedy 285 km na godzinę. Następnie w 2000 roku pojawiło się równie szybkie Kawasaki ZX-12R Ninja. Ale wiadomo, liczy się ten pierwszy, więc nad łóżkami nastolatków nadal wisiały plakaty Hayabusy. W tym samym roku producenci motocykli zawarli też porozumienie, że wprowadzają ograniczenie prędkości maksymalnej w swoich najmocniejszych maszynach. Ustalono, że będzie to 299 km na godzinę i tak zostało do tej pory. Celem było zatrzymać ten wyścig o coraz wyższe prędkości, bo przecież mówimy tu o motocyklach seryjnych przeznaczonych do użytkowania na drogach publicznych. A w takich warunkach te 299 jest raczej wystarczające. To ograniczenie prędkości sprawiło, że tylko te pierwsze egzemplarze Hajki, które nie zdążyły się załapać, są tymi najszybszymi. Każde kolejne mają już założony kaganiec, który oczywiście można odblokować, ale teraz mówimy o oficjalnych danych. Motocykl Hayabusa nie jest też pierwszą maszyną, którą zdecydowali się tak nazwać Japończycy. Torpedowiec z przełomu XIX i XX wieku już nosił nazwę sokoła wędrownego, a w czasie II wojny światowej nazwali tak swój myśliwiec.
W Japonii pod nazwą Hayabusa funkcjonuje też jedno z najszybszych połączeń kolejowych. Pociągi osiągają tam prędkość 320 km na godzinę. Hayabusa to również sonda kosmiczna wystrzelona przez japońską agencję kosmiczną w 2003 roku. A jak się prowadzi najnowsza Hajka? Ogólnie mówiąc to zacnie. Lubi zakręty nawet na takich bocznych drogach i pokonywanie ich daje dużo frajdy, dopóki te zakręty nie staną się zbyt ciasne i ostre. Lub są to nawroty 180 stopni, wtedy już trzeba wkładać nieco więcej energii w to, żeby motocykl podążał tam, gdzie chcemy. Trzeba bardziej pracować ciałem, ciągnąc maszynę do wewnętrznej. Co po dłuższej takiej jeździe trochę mi już przeszkadzało. Przez ostatnie lata chyba się rozleniwiłem i zwyczajnie nie chciało mi się tego robić. Bardziej pasuje mi lekkość, z jaką kładzie się w zakręty mój RT, bez potrzeby przerzucania tyłka z prawej na lewą. Podsumowując, dla mnie frajda z jazdy Hayabusą po takich bocznych drogach jest ogromna, o ile zakręty nie są zbyt ciasne i ostre i dopóki nawierzchnia jest w miarę dobrym stanie. Zawieszenie, jak już wspomniałem, jest zestrojone tak w sam raz, jest przyjemnie sprężyste. Nieduże nierówności tłumi wystarczająco dobrze. Nie jest to oczywiście poziom typowego turystyka, ale nie jest też przesadnie twardo. A gdy tylko mamy warunki, by solidniej odkręcić, to aerodynamika robi swoje. Motocykl przy dużych prędkościach jest bardzo stabilny. A to ważne, bo tutaj właściwie jedno mocniejsze odwinięcie manety i widzę prędkości, którymi RT-kiem zdarza mi się jechać naprawdę od święta i to jeszcze muszę na nie chwilę zaczekać. Tu pojawiają się one niemal od razu. Trzeba też uczciwie powiedzieć, że pierwsza generacja motocykla Hayabusa nie była maszyną idealną. Zaprojektowana do osiągania wysokich prędkości, świetnie czuła się na otwartych przestrzeniach, ale w ciaśniejszych zakrętach wypadała znacznie gorzej. Najsłabszą stroną były jednak hamulce, które nie nadążały wytracać prędkości tak skutecznie, jak Hayabusa ją nabierała. Druga generacja robiła to lepiej, ale wciąż niewybitnie. Dopiero obecna trzecia generacja może się pochwalić godnymi hamulcami. Ja poprzednimi modelami nie jeździłem, więc mogę się odnieść tylko do obecnego, którym jadę. I nie mam żadnych zastrzeżeń, hamuję bardzo dobrze. Choć musiałem na początku przyzwyczaić się do mocniejszego ściskania samej klamki niż robię to w moim RT. Ale gdy już chwycimy za nią z odpowiednią siłą, to nie ma rozczarowania. Mamy tu czterotłoczkowy, dwutarczowy zestaw Brembo z przodu, natomiast tył to jednotłoczkowy, jednotarczowy japoński Nissin. W Hajce, tak samo jak w RT, użycie dźwigni hamulca przedniego załącza również hamulec tylny. Jeżdżąc dynamicznie nie miałem sytuacji, w której droga hamowania okazałaby się dłuższa od zakładanej. Dodatkowo w ustawieniach możemy też regulować siłę hamowania silnikiem. Wprawne oko już pewnie wychwyciło, że co jakiś czas reagują dwa systemy. Migająca kontrolka pomarańczowa to kontrola trakcji, a migający na wyświetlaczu skrót LR na białym tle to lift control, zapobiegający odrywaniu przedniego koła. Teraz są one ustawione na średnią czułość, więc co jakiś czas ingerują, ale nie jest to w ogóle wyczuwalne. Nie doświadczam jakiegoś wyraźnego dławienia mocy, które w niektórych nadgorliwych systemach potrafi irytować. Tutaj gdyby nie informacja wizualna, nawet bym nie zdawał sobie sprawy z ich działania. Oczywiście czuję, gdy koło przednie nawet minimalnie traci kontakt z nawierzchnią, ale nie czuję, że jakiś system wcina się, by to natychmiast radykalnie ograniczać. I bardzo mi się to podoba. Tak, zmieniając na chwilę temat, to przejeżdżam właśnie przez typową romską wieś Wyborna. Lubię przejeżdżać przez te cygańskie wioski, w ogóle nie oceniając tej społeczności, po prostu przyglądając się, bo zawsze coś tu się dzieje. Łażą sobie wzdłuż ulicy, dywany wiszą przed domami, no jest klimat. Nawierzchnia miejscami była wyboista i tu już poczułem, że nie jest to naturalne środowisko dla tego motocykla. Ale kilkanaście kilometrów dalej asfalt znów stał się gładki i frajda z jazdy wróciła. Następnie opuściłem Słowację, pokonując przejście graniczne w Łysej Polanie i wjechałem na najwyżej położoną asfaltową publiczną drogę w Polsce, kierując się w stronę Bukowiny Tatrzańskiej.
O najwyższej polskiej drodze więcej mówiłem w tym filmie, więc zapraszam tych, co jeszcze nie oglądali. Wracając do bohaterki dzisiejszego materiału, to wydawać by się mogło, że Suzuki, gdy zaprezentowało najnowszą generację Hayabuzy, w której poprawiono wszystko to, co było wytykane poprzednim modelom, fani będą zachwyceni. I prawie tak było, bo zanim pojawiły się pierwsze nagrania z jazd testowych, to już było słychać głosy niezadowolenia po przyjrzeniu się suchym danym technicznym. Otóż moc najnowszej Hayabuzy zredukowano o 7 koni mechanicznych względem poprzedniego modelu. Generacja druga pozostaje nadal tą najmocniejszą, dysponując mocą 197 koni mechanicznych. Wszyscy liczyli, że model kolejny będzie miał ich ponad 200, ale normy spalin, które musiał spełnić nowy silnik, nie pozwoliły na to. Mimo wszystko Suzuki zapewnia, że nowa Hayka i tak jest szybsza od poprzednika, ponieważ poprawiono przebieg mocy i momentu w dolnych partiach zakresu obrotowego i tym samym możemy już znacznie wcześniej korzystać z większej mocy, która jest tu oddawana liniowo, a silnik jest bardzo elastyczny. I to prawda, nie trzeba specjalnie redukować, żeby jechać dynamicznie, a podczas ostrzejszego przyspieszania wszystko dzieje się szybko i płynnie. Nie doświadczamy żadnych nagłych skoków mocy aż do odcięcia. W testach bardzo chwalono te cechy silnika, ale mi osobiście, mówiąc szczerze, właśnie tego pazura trochę tu brakuje. Jest to piekielnie szybki motocykl, ale też bardzo grzeczny. Brakuje mi tu odrobiny szaleństwa, takiego bonusowego, gwałtowniejszego przyrostu mocy w górnym zakresie obrotu, którego w turystycznym motocyklu nie oczekuję, ale w sportowym, który ma dawać frajdę z niesamowitych przyspieszeń, byłoby to mile widziane. Miałem tak w R1 i uwielbiałem to. Tam w niskim zakresie prędkości obrotowej niewiele się działo, ale po przekroczeniu 6-7 tysięcy obrotów zaczynało robić się grubo, a od 10 tysięcy w górę to było szaleństwo. Taki dodatkowy strzał mocy, który często podrywał przednie koło na pierwszych biegach i zabawa nie kończyła się tak jak tutaj przy 11 tysiącach obrotów, a dopiero przy 14. To był motocykl, który na pierwszym biegu wyciągał 170 km na godzinę. Nie miał absolutnie żadnych systemów bezpieczeństwa, nawet ABS-u czy trybów jazdy. Nieważne czy słońce czy deszcz, zawsze dysponował pełną mocą. Nie miał nawet wyświetlacza biegów. Tak na marginesie, jeśli jesteście ciekawi, które motocykle potrafią wyciągnąć jeszcze więcej na pierwszym biegu, to zapraszam do tego filmu z motocyklowymi ciekawostkami. Tak w ogóle to jeden z pierwszych materiałów, jakie opublikowałem na tym kanale i tym samym zaczęła się moja przygoda z YouTube'em. Czy jeszcze czegoś bym sobie życzył od nowej Hayki? Chyba tylko głośniejszych wydechów, ale to akurat dość prosta modyfikacja. Choć patrząc na świecącą się właśnie kontrolkę rezerwy, może jeszcze większego baku i mniejszego spalania? Zważywszy, że mam już ponad 200 km za sobą, to chętnie rozprostuję nogi, więc nie będę się o to czepiał. A spalanie wyszło 7,5 litra na 100 km przy dość dynamicznej jeździe, więc do tego już absolutnie nie mam żadnych zastrzeżeń. Jest bardzo dobrze moim zdaniem. Pozdrawiam motocyklistów, którzy jechali na obiad do Rumcajsa w Nowym Targu i z którymi miałem okazję porozmawiać na tej stacji. Ja poleciałem teraz w kierunku Jabłonki, gdzie kolejnym moim celem była droga z Zubrzycy Górnej do Zawoi, którą bardzo lubię. Niestety przejazdu po tamtejszych zakrętach wam nie pokażę, bo pewien owad chyba sobie tego nie życzył. Takie uroki nagrywania na sportowym motocyklu z niską szybą. To był też moment, gdy jazda Hayką zaczęła mi się już dawać we znaki i nie ukrywam, że chętnie bym zrobił dłuższą przerwę, ale czasu na nią nie było. Jadę, by odhaczyć ostatni drogowy szlagier, jaki na dziś zaplanowałem, mianowicie Starą Zakopiankę, która kiedyś była dla mnie zmorą ciągnących się jeden za drugim samochodów, a dziś jest mało uczęszczanym zbiorem rewelacyjnych zakrętów. Wspominałem moją byłą R1 oraz to, jaki był to surowy, czysto analogowy motocykl. Za to tutaj nad naszym bezpieczeństwem czuwa kilka systemów, które dziś są standardem. Do wyboru mamy też tryby jazdy, są 3 zdefiniowane przez producenta A, B i C oraz kolejne 3 do naszej dowolnej personalizacji. Ja od jakiegoś czasu jadę na najbardziej sportowym trybie A, gdzie silnik dysponuje pełną mocą, reakcja na gaz jest ostrzejsza, quickshifter pracuje w trybie sportowym, a kontrola trakcji jak i system zapobiegający odrywaniu przedniego koła działają na najsłabszej możliwej czułości. W
Wcześniej jechałem cały czas na trybie B, gdzie również mamy do dyspozycji pełną moc oraz sportowy tryb pracy quickshiftera, ale reakcja na gaz w niskim i średnim zakresie jest łagodniejsza, a wspomniane systemy bezpieczeństwa ustawione są na średnią czułość. Jest jeszcze tryb C, który można by nazwać trybem deszczowym, bo tutaj moc silnika jest już zredukowana. Reakcja na gaz jest jeszcze słabsza w całym zakresie, a systemy bezpieczeństwa ustawione są na najwyższą czułość. Również quickshifter przechodzi w łagodniejszy tryb pracy. Trybu C nie użyłem ani razu, bo w sumie nie widziałem sensu. Choć ciekawy jestem teraz, jak zachowuje się quickshifter w tym łagodnym trybie, bo w sportowym, w którym jeżdżę dziś cały dzień, działa tak zajebiście, że nie wiem, co tu jeszcze można wyłagodzić. Naprawdę bardzo trzeba się starać, żeby zmiana biegu zaowocowała jakimś nieprzyjemnym szarpnięciem. Działa rewelacyjnie zarówno w górę i w dół i bez znaczenia, czy jedziemy na niskich obrotach, czy idziemy pełnym piecem. Tworzy idealny duet z bardzo kulturalnie pracującym silnikiem. Zespół napędowy Hayabuzy to naprawdę mistrzostwo. Niestety nie mamy tu elektronicznie regulowanego zawieszenia. Regulacji można dokonać w tradycyjny sposób, czyli manualnie tak zwaną śrubką. Za to regulować możemy intensywność działania tych wszystkich systemów bezpieczeństwa lub wyłączyć je całkowicie. Menu systemu, mimo że po angielsku, to jest dość proste. Pogubić można się jedynie w tych wszystkich dwuliterowych skrótach. Zwłaszcza gdy tak jak ja nie jesteście zaznajomieni ze współczesnymi motocyklami Suzuki, ale po jednym dniu lub przeglądnięciu instrukcji obsługi wszystko staje się jasne. Link do oryginalnej instrukcji Hayabuzy zamieszczam w opisie pod filmem dla zainteresowanych. Kilka razy użyłem też tempomatu i doceniam, że za daną prędkość można dezaktywować manetką gazu, którą wystarczy przekręcić minimalnie w przeciwnym kierunku niż to robimy, gdy chcemy przyspieszyć. Jest to wygodniejsze niż dezaktywacja hamulcem lub sprzęgłem. Suzuki nie jest oczywiście jedyną marką, która stosuje to rozwiązanie, ale ważne, że dba o takie detale. Mamy tu również wskaźnik pochylenia motocykla, taki gadżet, żeby porównywać sobie, jak głęboko składaliśmy się w zakrętach. Trochę zabawne jest to, że mamy 2024 rok, a Japończyki nadal nie dają możliwości wybrania zegara w formacie 24-godzinnym. Można w tym menu ustawić nawet prędkość obrotową, przy której lampka nad zegarami będzie sygnalizować zmianę biegu, czy ma migać, czy świecić lub tak jak miałem ja, całkowicie wyłączyć, ale zegar można mieć tylko w formacie 12-godzinnym. Pamiętam, jak kupiłem swojego RT. Wcześniej użytkowałem same japońskie motocykle i jakie to było miłe, gdy w BMW w końcu mogłem zobaczyć na wyświetlaczu godzinę 16, 19 i tak dalej. Niby detal, ale zawsze mnie ten drobiazg irytuje w Japońcach. Kraków coraz bliżej, więc czas odpowiedzieć sobie, jakim motocyklem jest Hayabusa. Dla mnie na pewno nie jest motocyklem ani trochę turystycznym, jest po prostu wygodnym, bardzo szybkim motocyklem sportowym, przy czym zaznaczam, określenie wygodny używam w odniesieniu do innych sportowych motocykli, a nie, że jest to ogólnie wygodny motocykl. Tak naprawdę każdy powinien odpowiedzieć sobie sam, bo przesiadając się z ultrasportowego litra, to Hajka będzie odpoczynkiem, czymś na wzór super szybkiego GT. Natomiast po przesiadce z turystyka ciężko mówić tu o wygodach. Dla mnie Hayabusa to idealny sport dla dużego faceta, zwłaszcza takiego, który oprócz niesamowitych osiągów chciałby jednak mieć tę odrobinę komfortu i nieco mniej embrionalną pozycję niż na typowym litrze. Ja mam około 1,90 m i już nie chciałbym wracać do motocykli typu Yamaha R1. Nawet siadając ostatnio na nowego S1000RR w salonie, to czułem się taki właśnie bardzo poskładany. Gdy byłem młodszy, nie przeszkadzało mi to, ale teraz zdecydowanie lepiej czuję się na nieco większej hajce. Choć teraz w tym momencie po zrobieniu już ponad 360 km nie mogłem się doczekać, aż oddam ten motocykl. Nogi już mają dość po całym dniu w ugięciu, ramiona i nadgarstki też. Jeżdżąc R1 eksperymentowałem z pozycją wielokrotnie, próbowałem bardziej trzymać się udami i tak dalej. Mimo to zawsze z tego typu motocyklami miałem tak, że gdy wsiadałem na początku dnia, jarałem się jak dziecko, a po 250-300 km już nie mogłem patrzeć na ten motocykl.
Hajka pozwoli pokonać nieco dłuższy dystans, zanim zacznę narzekać i to jest jej wielka zaleta. Oraz ta stabilność przy wyższych prędkościach. Jest ona jak pocisk dużego kalibru, który leci dokładnie tam, gdzie został wycelowany. Mimo wszystko ja nie zmienię już turystyka na sporta, mam ten etap za sobą. Ale jeśli mógłbym sobie pozwolić na taki motocyklowy garaż marzeń, to oprócz pewnie nowego RT oraz jakiegoś Nakeda z pięknie brzmiącym V2, widziałbym w nim również Hayabusę jako taki typowy fanbike, którym machnąłbym sobie tak od czasu do czasu te 200, maksymalnie 300 km dla samej przyjemności obcowania z tą mocą, bo frajda z jazdy tym motocyklem jest ogromna. Jedynie brakowałoby mi trochę takiego szaleństwa w sposobie oddawania mocy, o czym już mówiłem, ale ta liniowa charakterystyka na pewno będzie zaletą dla większości użytkowników. Hayabusa też zaskakuje mocnym dołem i tym samym brakiem potrzeby przesadnego redukowania, co czyni ten motocykl bardzo przyjemny do takiego spokojniejszego użytkowania czy przebijania się przez zakorkowane miasto. Generalnie jest to bardzo przyjemny motocykl, który nie chce cię zabić czyhając na najmniejszy błąd i średnio doświadczony motocyklista sobie z nim poradzi, pod warunkiem, że nie będzie od razu wyłączał systemów wspomagających i sprawdzał maksymalnych osiągów. Zatankowałem przed chwilą ponownie, żeby zwrócić motocykl z pełnym bakiem, tak jak odebrałem, ale boję się przesiadki z powrotem na mojego RT, czy po takiej odskoczni z rzędową czwórką, jeszcze tak fantastyczną, nadal Boxer będzie mi się podobał. Zanim się przekonamy, to bardzo chciałem podziękować Suzuki Mototrip Kraków za udostępnienie tego wyjątkowego motocykla i dziękuję też Kacprowi, który to wszystko zainicjował. Zrobiliście mi dzień, a nawet cały tydzień albo lepiej, bo naprawdę mimo, że zmęczyło mnie trochę te łącznie 385 km, które dziś zrobiłem, to jednak zmęczenie bardzo szybko minęło, a wysoki poziom endorfin jak i banan na gębie utrzymywał się jeszcze przez wiele dni. I mówię to bez cienia przesady. No i spełniłem swoje marzenie. W końcu przejechałem się motocyklową legendą i to niemal nówką sztuką, bo nawinięte miała jakoś niewiele ponad 3000 km. A Suzuki Mototrip Kraków dopiero co świętowało otwarcie nowego salonu w Modlnicy, więc zapraszam tam oraz do śledzenia salonowego Instagrama. Link w opisie. I najważniejsze, cena. Taka nowa hajka kosztuje katalogowo niecałe 90 000 złotych, a powiem szczerze, że za tak kultowy motocykl spodziewałem się, że trzeba będzie zapłacić powyżej 100, także myślę, że nie jest źle. Największy szok dzisiejszego dnia nadszedł dopiero teraz, gdy przesiadłem się na swój motocykl. Praca Boxera, którego zwyczajnie lubię, teraz wydała mi się czymś okropnym, jakby ktoś zamienił mój silnik na jakiś archaiczny motor z końca XIX wieku, a pozycja siedząca sprawiała wrażenie, jakbym prowadził jakiegoś chopera z absurdalnie wysoką kierownicą. Nie dziwię się, że jeśli ktoś przesiada się na Boxera z dobrej rzędowej czwórki, to może być w szoku. Trzeba dać sobie trochę czasu. U mnie po kilku kilometrach na szczęście wszystko wróciło do normy i nadal uwielbiam swojego staruszka, który w turystyce sprawdza się doskonale, a praca Boxera działa na mnie uspokajająco. Hayabusa tego akurat nie potrafi, ale sprawdza się fenomenalnie w zupełnie innej roli, do której RT nawet nie próbuje aspirować. I o to właśnie chodzi. Wniosek z tego taki, że trzeba mieć duży garaż i kilka motocykli. Mnie na kilka nie stać, więc chociaż napiszcie jakiś komentarz i dajcie łapkę, jeśli materiał z hajką wam się podobał. Dzięki temu może będę miał okazję jeszcze jakimiś perełkami pojeździć. I absolutnie nie mam zamiaru zmieniać profilu kanału na testy motocyklowe, ale jeśli nadarzy się okazja, by spróbować jakiejś wyjątkowej maszyny, to nie omieszkam skorzystać. Dziękuję wszystkim, którzy oglądali do końca i zapraszam do innych filmów na tym kanale, zwłaszcza tych z moich motocyklowych podróży, do których przykładowe miniatury wyświetlają się właśnie na ekranie. No i upewnijcie się, czy subskrybujecie mój kanał, żeby nie ominęły was kolejne materiały. A tymczasem do następnego. Na razie!